No dobra, no to idziemy zwiedzać Wat Tamahat. Nie, Wat Tamadat. Nie, Wat Mahadat. Mój tajski jest straszny. Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Zapraszam Was dzisiaj do historycznego miasta Sukhothai. No to jadę w końcu. Jadę z panem, który mnie prześladuje chyba od jakichś 20 minut kciukiem, bo niestety psiki żadne tutaj nie znalazłam. Z informacji praktycznych, jak tutaj dotrzeć? Miejsce to Sukhothai jest położone około 450 km na północ od Bangkoku, więc generalnie nie jest za bardzo po drodze, aczkolwiek jest tutaj podbliskie miasto, które się nazywa Phitsanulok, które jest takim miastem tranzytowym, ponieważ są tutaj zarówno dworce autobusowe, jak i lotnisko, takie krajowe, i również jest tutaj pociąg, stacja pociągowa. Tak więc można się tutaj w kilka godzin dostać z Bangkoku. Później z Phitsanulok należy wziąć autobus, który jeździ mniej więcej co godzinę. Kosztuje około 60 baht i w godzinę będziecie w mieście Sukhothai. Później z Sukhothai należy dostać się do starego miasta Sukhothai lub też parku historycznego Sukhothai. To jest około 14 km od nowego miasta i to też nie jest problemem. Albo się bierze tuk-tuka, albo są autobusy. W sezonie są również takie, ja to nazywam większymi tuk-tukami, czyli wsiada się na pakę z tyłu takiego minibusika i to kosztuje na ogół grosze. Z tego co wyczytałam, podobno 30 baht. W tym okresie, w którym ja jestem, niestety się na to nie załapałam. Czekałam dobre pół godziny, nie przejechał nawet jeden, więc w końcu wzięłam tuk-tuka. Za tuk-tuka zapłaciłam 100 baht w jedną stronę, więc dosyć sporo. No ale w którymś momencie już nie ma sensu czekać, tak? Może po prostu nie jeżdżą. A takich informacji za bardzo ciężko znaleźć na necie. Ja znalazłam, że jeżdżą, czekałam pół godziny, nie jeżdżą, więc może nie jeżdżą. Wejście do każdej strefy kosztuje 100 baht, plus do tego jest muzeum, w którym, z tego co wyczytałam, jest dużo informacji na temat tego, jak powstało pismo i w ogóle język tajski. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany mocno takimi rzeczami, to jest to mocno polecane muzeum, natomiast ono kosztuje dodatkowo 150 baht. I teraz tak, jest również bilet łączony, który kosztuje 350 baht. On wtedy jest na wszystkie tutaj strefy, jest 5 stref, wschód, północ, południe i zachód i strefa centralna. Natomiast najwięcej takich najbardziej i najlepiej zachowanych czy odrestaurowanych atrakcji, czy zabytków może bardziej, nie atrakcji, jest w strefie centralnej. Zwiedzać tutaj należy rowerem znowu, bo to jest tak duży obszar, że nie ma sensu na piechotę. W sensie można, ale po co się męczyć. A wypożyczenie rowerów tuż przed wejściem do tego obiektu jest mnóstwo wypożyczalni i wypożyczenie na cały dzień kosztuje 30 baht. Nie chcą żadnych dokumentów, nawet tym razem nie wzięli ode mnie ksero paszportu, tak więc szybka sprawa, szybka akcja i żadne pieniądze, tak więc warto. No i teraz tak, oczywiście można kupić ten bilet łączony i pojeździć sobie tutaj po wszystkich strefach. Jest duże prawdopodobieństwo, że się Wam nie uda wszystkiego zwiedzić. Z tego co czytałam, to ludzie tutaj zostają na kilka dni i dopiero wtedy rzeczywiście są w stanie zwiedzić te 5 stref.
Na ogół jak się przyjeżdża tutaj na jeden dzień, to mówimy o takim zwiedzaniu 2 stref maksymalnie. I to by się w sumie trochę zgadzało z mojego doświadczenia. W Ayutthaya, która chyba jest jeszcze większym obiektem niż to, gdzie no, nie udało mi się wszystkiego zwiedzić. Było dodatkowo bardzo ciepło i no, to też ma wpływ na to, ile jesteśmy w stanie wytrzymać takiego zwiedzania. No, tak więc może nie ma sensu kupować tego biletu łączonego na wszystkie strefy, chyba że jesteście bardzo zdeterminowani do zwiedzenia wszystkiego w jeden dzień. Aha, ten bilet na wszystkie strefy jest ważny tylko jeden dzień, o czym też warto wiedzieć. Na terenie tego parku znajduje się około 200 zabytków. Powierzchnia tego parku to jest prawie 70 km². Park jest podzielony na 5 różnych stref. Mamy tutaj strefę północną, południową, wschodnią, zachodnią i centralną. Najwięcej takich najbardziej popularnych zabytków znajduje się w strefie centralnej. Natomiast ja obecnie na przykład jestem w strefie zachodniej, gdzie jest taki Buddha na wzgórzu i podobno stamtąd również są fajne widoki, więc jadę zobaczyć. Miasto, które w XIII i XIV wieku było całkiem sporą siłą i potęgą tutaj w północnej części Tajlandii. Uważa się również to miasto, państwo za kolebkę cywilizacji tajskiej. To tutaj powstał m.in. język tajski i ówczesny król ogłosił buddyzm Theravada jako oficjalną religię państwa. Obecnie znajdujemy się w Wat Mahadat. Jest to najważniejsza tutaj świątynia w Sukhothai Old Town, czy w Sukhothai Parku Historycznym. Jak oglądaliście mój poprzedni filmik z Ayutthaya, to tam również był Wat Mahadat. Wat Mahadat jest w bardzo wielu tutaj obiektach historycznych i w świątyniach, ponieważ to po prostu znaczy wielki relik. Jest to świątynia, która została zbudowana w XIII wieku przez króla Ramhamaenga, sorry za mój tajski. I jest ona całkiem dobrze zachowana. Znaczy, są tutaj takie ruiny oczywiście, ale jednocześnie jest ich na tyle dużo, że można sobie wyobrazić, jak to wyglądało w tym XIII wieku za czasów tego właśnie króla. Królestwo Sukhothai miało lata swojej świetności od XIII do XV wieku, czyli właściwie przez cały czas swojego istnienia. Ostatecznie to właśnie w XV wieku Sukhothai został wchłonięty przez Ayutthaya. Nastąpiło to dosyć organicznie, ponieważ tam były jakieś małżeństwa, ale ostatecznie to właśnie królestwo Ayutthaya zdominowało Sukhothai
i w ten sposób tak naturalnie Sukhothai przestało istnieć. Inicjatywa, aby w ogóle zająć się zabytkami tutaj w Sukhothai jest całkiem niedawna i park ten tak naprawdę powstał dopiero w 1978 roku, kiedy to rząd w Tajlandii zaczął trochę bardziej dbać o dziedzictwo kulturowe. Z takich ciekawostek powiem jeszcze, że w Sukhothai obchodzi się bardzo hucznie i bardzo tak z dużą celebracją znany i popularny festiwal Loy Krathong. Festiwal ten jest znany również jako Festiwal Świateł, ponieważ być może widzieliście gdzieś na Instagramach czy innych takie zdjęcia ludzi, którzy puszczają w takich jakby łódeczkach zrobionych z liści bananowych zapalone latarnie czy świeczki. To jest właśnie Festiwal Świateł, Festiwal Loy Krathong. No dobrze, to podsumowując, Sukhothai, warto czy nie warto tu przyjechać? Moim zdaniem, jeśli jesteście gdzieś w okolicy albo w drodze do Chiang Mai, jak najbardziej. Natomiast jeśli macie tutaj jechać specjalnie i później wracać z powrotem na południe albo do Bangkoku, myślę, że można sobie to miejsce darować. Łatwiej, szybciej, taniej pojechać po prostu do Ayutthaya, gdzie zobaczycie podobne świątynie, podobne zabytki i tak to no. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Udanych podróży. Zapraszam do Tajlandii i pozdrawiam. Kamila, czyli Polka w podróży.